Dzień dobry, dziś znowu z Marcinem Drogomireckim, ja Tomasz Lebeś, mam okazję podsumować pierwszy kwartał 2023 roku w nieruchomościach i powiem Wam, jest trochę sensacji, zwłaszcza dla tych, którzy chcą zarabiać na wynajmie mieszkań. Oj, niedobrze, niedobrze, albo oj, doskonale, to się dowiecie, ale musicie poczekać trochę, bo to będzie później. Oczywiście też opowiemy o rynku sprzedaży mieszkań, rynku nieruchomości, a dodam też, że w ogóle ten wynajem to, żeby o nim zrobić audycję, to jest inspiracja wynikająca wprost z Waszych komentarzy o tym, co Wy widzicie na portalach, co Wy widzicie w ogóle na swoich lokalnych rynkach najmu, a Marcin powie, czy potwierdza Wasze obserwacje, czy nie. No dobrze, jeżeli w ogóle interesują Was nieruchomości, no to wyboru nie ma, trzeba subskrybować nasz kanał. Zapraszam również do wspierania kanału. Będzie nam bardzo miło, zawsze dostaniecie coś więcej. Zapraszam też do pisania w komentarzach, o czym chcecie audycję, bo na przykład ta jest częściowo realizowana na Wasze życzenie, na podstawie Waszych komentarzy. Marcin, co nam możesz opowiedzieć? Ja już Ci taki wykres wrzucę, nawet pomocny. Co możesz opowiedzieć o rynku nieruchomości mieszkaniowych dziś? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Tak, spotykamy się po raz kolejny i mam kolejny raz możliwość zaprezentowania Państwu indeksu cen mieszkań, czyli wskaźnika trendu cenowego na wtórnym rynku mieszkaniowym w Polsce. I co widzimy? No, widzimy odbicie. Jest ono jeszcze nie jakieś szczególnie duże, ale jest. Ceny ofertowe w ostatnim czasie nieznacznie zaczęły rosnąć. No i pytanie dlaczego, to pewnie za chwilę Tomku podywagujemy, dlaczego tak się dzieje. Tak, ale pokazałem na razie powiększenie tego, co mówisz. Tutaj, żeby było wyraźniej widać, no jakby nam się wydawało, że nagle run na mieszkania nastąpił w końcówce czy na początku tego roku. Tak, runu na mieszkania nie ma. Jest oczywiście ożywienie w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Rzeczywiście aktywność osób poszukujących mieszkań do kupienia znacząco wzrosła. To widać po liczbie użytkowników, po wyszukiwaniach, po liczbie zapytań kierowanych do oferentów, czyli przede wszystkim do biur nieruchomości, ale również do osób prywatnych. Do tego te zapowiedzi i generalnie to, co się w mediach dzieje, czyli plany wprowadzenia w życie programu taniego kredytu dla osób kupujących pierwsze mieszkanie, ale też ogólnie takie przekonanie, że skoro wszystko drożeje, inflacja rośnie, to ceny mieszkań, które przez ostatni rok, można powiedzieć, stały w miejscu, prędzej czy później też będą iść w górę. To powoduje, że wiele osób nie zasypia gruszek w popiele i zaczyna poszukiwania. Z kolei sprzedający, których tu podkreślę, nie ma szczególnie dużo. W dalszym ciągu jest ta tendencja do zachowywania tego swojego najcenniejszego zwykle dobra, swojego majątku i nie śpieszenia się ze sprzedażą, jeżeli nie ma jakichś szczególnych okoliczności, które do tej sprzedaży zmuszają. Wielu właścicieli woli poczekać na odbicie właśnie z nadzieją, że chociażby ten program i zwiększony popyt spowodują, że te ceny, które przez długi czas stały w miejscu, pójdą w górę. Ja tylko uzupełnię, bo teraz puściłem też wykres kolejny z tymi cenami mieszkań z uwzględnieniem inflacji i tutaj już tak jak się przyjrzymy dobrze, to tego odbicia nie widać. Zostało zlikwidowane przez inflację i nie możemy powiedzieć, że było odbicie teraz nagle cen mieszkań, tak? Tak, znaczy wracając na chwilę do poprzedniego wykresu, czyli wykresu indeks cen mieszkań nominalny, no to widzimy, że te ceny ofertowe wzrosły rok do roku o około 2%. Inflacja w tym czasie to około 17-18%. Jeżeli te dwa wskaźniki zderzymy, no to właśnie mamy ten kolejny wykres, czyli indeks cen mieszkań uwzględniający inflację. No i ten wykres pokazuje, jak
te ceny mają się realnie w porównaniu z cenami innych dóbr i usług. No i widzimy, że realnie ceny mieszkań bardzo znacząco spadły. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś trzyma mieszkanie, chce je sprzedać, ono jest wystawione do sprzedaży, ale twardo trzyma cenę, nie negocjuje, no to ta cena, tak naprawdę ta wartość mieszkania cały czas spada właśnie ze względu na wysoką inflację. I ten wzrost, o którym przed chwilą mówiłem, 2% rok do roku, no jest niczym w porównaniu z tym, jak wszystko inne drożeje. W tej chwili można powiedzieć, że realnie ceny mieszkań w Polsce, ceny mieszkań na rynku wtórnym są zbliżone do tych, jakie mieliśmy na początku 2019 roku. Znaczy to w ogóle tak wróciliśmy 2018-19, przy okazji też 2009 mniej więcej z cenami wróciliśmy, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że na przykład jak ktoś kupił w 2013 tutaj na samym dołku i nawet dzisiaj by sprzedawał mieszkanie, to jednak by na takim dealu był w stanie zarobić. Ja od razu dodam też, że bo ja wiem, że czasami piszecie, a u mnie wzrosło, a gdzieś tam spadło bardziej. Słuchajcie, my mówimy o rynku ogólnopolskim, a są miejscowości, w których czasami nieruchomości idą wbrew trendowi albo mocniej niż trend, czyli ceny mocniej rosną albo mocniej spadają i jak ja powiem na przykład, że jest taka Stalowa Wola, która całkiem dobrze się trzyma w cenach i jest jakaś Łódź czy Częstochowa czy Nieszawa, no to będziemy mieli zupełnie inne rynki. Jest Warszawa, jest Trójmiasto, każdy rynek jest inny i to warto o tym pamiętać, a czasami nawet osiedla, czy nawet dzielnice, czy wręcz osiedla w dużych miastach potrafią się różnie zachowywać. Zanim jeszcze przejdziemy, Marcin, do tego skomentowania, dlaczego tak jest, bo tutaj parę komentarzy jest, to ja bym pokazał tą tabelkę, którą przedstawiłeś, czyli z cenami mieszkań, dlatego że ona chyba faktycznie pokazuje tutaj zmianę tą rok do roku i to jak procentowo patrząc, no to w porównaniu z inflacją to nawet te prawie 4% w Krakowie nie zachwyca raczej wzrostami, prawda? Tak, no przede wszystkim ta tabelka potwierdza to, co powiedziałeś, że rynki lokalne nie są tym samym, co rynek ogólnokrajowy, prawda? Czyli te dane, które mówią, że w skali kraju jest wzrost rok do roku o 2%, no to właśnie w poszczególnych miastach wygląda to różnie. Kraków, zdaje się Wrocław, rok do roku wzrosty, Warszawa też, ale są też miasta, w których delikatnie te średnie ceny ofertowe spadły. Podkreślam, mówimy o cenach ofertowych, czyli o tych, których oczekują sprzedający, wystawiając swoje mieszkania do sprzedaży. Co innego będą ceny transakcyjne, o których dowiemy się z jakimś poślizgiem, zanim nie powstanie ta rządowa strona z bieżącymi informacjami o cenach transakcyjnych, która niedawno została zapowiedziana. Tutaj mała dygresja. Odeślę Was od razu do dwóch moich audycji. Jedna jest audycją przeszłą, czyli taka, która się odwołuje do raportu NBP o rynku nieruchomości i tam bardzo było ciekawe dane podane, nawet takie z poprzedniego kwartału dane o cenach transakcyjnych i w tej tabeli NBP widać, że w niektórych miastach na przykład ceny ofertowe wzrosły i wynoszą 102%, ale ceny transakcyjne wynoszą tylko 92% rok do roku tego, co było, co pokazuje po prostu właśnie ten zastój i to, że narasta rozbieżność między ceną ofertową a ceną transakcyjną. A druga dygresja, ja nie wiem, słuchajcie, ten film nagrywamy w czwartek przed świętami, dzisiaj nagrałem 3 audycje, ta jest trzecia, ale ta będzie pewnie w poniedziałek, a film mówiący o tym, jak działa rejestr cen i wycen nieruchomości, będzie dopiero pewnie jutro albo pojutrze. Link na dole Wam zamieszczam, zachęcam na premierę. Zdradzę tylko jeden rąbek tajemnicy. Minister obiecał Wam zrobić to i dać Wam to, co już od dawna istnieje, tylko Wy o tym nie wiecie. No, przykro
mi może warto wiedzieć, zachęcam na film. Każdy z Was może poznać ceny transakcyjne bez łaski. A jak to działa, to szczegóły w tym filmie, które zapowiedziałem. Dobra, to było tyle reklamy kanału. Natomiast Marcin, właśnie powiedziałeś, że podyskutujemy i takie pytanie, no też nie wiemy do końca, ale już to zasygnalizowałeś, że te wzrosty cen ofertowych to mogą być wzrosty oczekiwań wynikające z zapewnień, czy też z wiary. Ciekawe, jak my wierzymy we władzę albo w opozycję, że nagle spadnie na nas deszcz pieniędzy i będą ułatwienia w tanich kredytach. Czy nie sądzisz, że to też jest takie już dyskontowanie tej być może fali nowych nabywców? Tak, no to jest takie trochę myślenie życzeniowe i to zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Sprzedający już mają nadzieję na ten zwiększony popyt i na to, że ceny się ruszą i że sprzedawać się będzie szybciej i łatwiej. Z kolei kupujący, myślący o zakupie mieszkania już żyją tą wizją otrzymania kredytu 2%. Oczywiście pamiętajmy, że to jest zarezerwowane dla w sumie wąskiej grupy potencjalnych beneficjentów, jednak na tyle dużo o tym się mówi w mediach, to jest, no nie oszukujmy się, no to jest taki też zabieg PR-owy w roku wyborczym, no, że będą dopłaty, będzie łatwiej dla młodych, rząd da nie swoje, ale da. Opozycja też da, nie swoje, ale da. Oczywiście, tak. Wszyscy da, no bo opozycja więcej da. Tak, te obietnice już są składane. To rozbudza nadzieję, że będzie łatwiej, zwłaszcza, że jak wiemy, rzeczywiście w tej chwili, zwłaszcza dla młodych ludzi, uzbieranie wkładu własnego jest trudne, a uzyskanie kredytu jeszcze trudniejsze. No więc zapowiedź, że będzie go można dostać relatywnie łatwo, relatywnie dużą kwotę i rata będzie relatywnie albo nawet po prostu bardzo niska, no to rozbudza nadzieję i też powoduje ten na pewno zwiększony ruch po stronie poszukujących. To widzimy w serwisach w Morizonie, w Gradce, że szukających naprawdę przybywa. Ja od razu dodam też, że już jest gotowa nagrana audycja o walce z cesjami. Też zapraszam, bo taka trochę analogia do walki z konikami, na to Was zapraszam, ale to zjawisko pompowania ceny mamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiej części audycji, bo tutaj taki mamy troszeczkę mówienie o rzeczach przyszłych, ale chciałbym przejść do tego, co już widzimy na rynku nieruchomości i co dla niektórych może być wręcz zaskoczeniem, a niektórzy bystrzy obserwatorzy już to zauważyli, bo na przykład jeden z widzów napisał, czy to jest prawda, że powiem już na portalu konkurencyjnym, nie wymieniając nazwy, nagle jest o połowę, prawie o 50% więcej ofert najmu i ktoś tam śledzi i co roku widzi co miesiąc widzi tę większą ilość ofert mieszkań do wynajęcia. No, inni podchwycili ten wątek w dyskusjach pod naszymi filmami i powiedzieli, tak, u mnie w miejscowości ja widzę więcej, kolejny i tych głosów jest więcej. Przejdźmy do tego wykresu z najmem, bo tu jest dużo, bym powiedział, ciekawiej chyba. Jesteśmy tacy ogłuszani artykułami, wypowiedziami w mediach, najem, w ogóle nie ma mieszkań na najem, to jest dramat z najmem, bo to wszystko zajęli Ukraińcy i Bóg wie kto jeszcze. A tak się spójrzmy na tę prawdę i wracając do tych wypowiedzi naszych użytkowników, widać, że tutaj gdzieś koło sierpnia 2022 roku możemy sobie kreskę postawić i widzimy przyrastanie ilości ofert najmu. Dobrze mówię? Na wszystkich portalach. Dokładnie tak. Ten wykres obrazuje sumę ogłoszeń wynajmu mieszkań i domów w największych portalach ogłoszeniowych. I tu
wyraźnie widać właśnie to załamanie w lutym 2022 roku, czyli tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Momentalnie tych ofert zaczęło ubywać, one schodziły z rynku, były wynajmowane. Potem widzimy delikatny wzrost czerwiec, lipiec 2022 roku, ale potem znowuż zaczął się sezon najmu akademickiego i znowu był ten spadek, ale od tamtej pory proszę zauważyć, proszę pamiętać, że nic szczególnego się nie dzieje, co generowałoby nowych klientów na najem mieszkań. I dlatego od tamtej pory ta pula ofert mieszkań i domów do wynajęcia cały czas, ale rośnie. W najbliższym czasie raczej nie zapowiada się na to, żeby popyt na rynku najmu rósł, no bo i ten napływ uchodźców już zdecydowanie wyhamował. Statystyki chyba Straży Granicznej potwierdzają to, że w tej chwili liczba osób przyjeżdżających z Ukrainy jest mniejsza niż wyjeżdżających z Polski na Ukrainę, więc to jest jeden czynnik, który pokazuje, że tych uchodźców powoli może zaczynać ubywać. Na razie mówię, bardzo powoli. Druga rzecz, że absolutnie nie mamy w tej chwili ruchów ze strony studentów. Ci, którzy wynajęli w sierpniu, wrześniu, październiku, co do zasady zajmują te mieszkania, które wynajęli wówczas. Więc w tej chwili ten popyt jest naprawdę mały. Z moich obliczeń wynika, że w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, w marcu popyt był ponad 2 razy mniejszy. Także to pokazuje, że ten wielki boom i to rozgrzanie rynku mamy absolutnie za sobą. Co więcej, w miarę zbliżania się wakacji i tego, że część studentów, którzy wynajęli mieszkania na rok akademicki, że część z nich będzie te mieszkania zwalniać, to myślę, że w najbliższym czasie podaż ofert wynajmu dalej będzie rosła, a popyt dalej będzie malał. Co to oznacza? No to oznacza spadek stawek na rynku najmu, zwłaszcza w segmencie tych mieszkań 1-, 2-, 3-pokojowych w standardzie popularnym. Także to myślę jest ważna wiadomość. Poczekaj, Mieszkań wyhamował. wejdę ci na chwilę w zdanie, bo będę chciał, żebyś powiedział mi o tym przykładzie takim symptomatycznym, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem. Tu chwila rozmowy była i to Marcin ma bardzo ciekawy przykład, ale chciałem też zwrócić uwagę, żebyśmy na razie, żeby ktoś nie odniósł wrażenia, że w ogóle mieszkania stoją otworem puste i w ogóle wiatr po nich hula, bo na tym samym wykresie, który prezentowałeś, to widać, że jednak w 2020 roku ta podaż mieszkań, podaż ofert mieszkań do wynajęcia była znacząco większa niż jest dzisiaj. My tylko mówimy po prostu, że od sierpnia 2022 roku widzimy wzrost ilości ogłoszeń, wzrost ilości ofert. To jeszcze nie wróciliśmy do tego, co było 2 lata temu, to żeby było jasne, ale opowiedz o tym przykładzie, bo to jest ciekawe. Tak, ten przykład to oferta wynajęcia mieszkania jednopokojowego na warszawskiej Ochocie. Mieszkanie o powierzchni 30 m², standard popularny. Mieszkanie, które no właśnie bodajże w sierpniu czy we wrześniu wynajęte zostało za 3000 zł miesięcznie. Z czynszem w środku już, tak? Z wliczonym czynszem dla administracji. Najemcy opuścili to mieszkanie jakoś z 1,5 miesiąca temu i w tej chwili to mieszkanie dalej czeka na nowych najemców, mimo że cena ofertowa jest już nie 3000, tak jak była pół roku temu, tylko 2700. I telefonów, z tego co wiem, zapytań o tę ofertę nie ma. Jest to być może pojedynczy przypadek i taki trochę wyrwany przykład, ale obawiam się, że to jest szersze zjawisko, że popyt osłabł,
I jeżeli są klienci, no to szukają w tej chwili tych ofert albo tańszych, albo tych zupełnie premium, ale to jest zupełnie inny rynek, Rynek premium zostawmy tak. wróci. Zostawmy rynek premium na boku, natomiast w tych tańszych, popularniejszych ofertach to nie jesteś jednym, który tak mówi. To nie jest zjawisko nieznane. Tak z ciekawości, wiesz, jak długo się szukało wtedy tego klienta za te 3000? Godzinę. Godzinę. No właśnie, chciałem powiedzieć, jak ktoś nie zna warszawskiego rynku nieruchomości, to te kawalerki, to kiedyś wystarczyło, żeby mieć w godzinę klienta, wystarczyło opuścić o 50 zł, powiedzmy tak, przykładowo 50 zł i klient był w ciągu jednego dnia, więc 1,5 miesiąca poszukiwanie klienta na mieszkanie jednopokojowe, jak rozumiem, w dość przyzwoitej lokalizacji, to tak wynika z ceny, to jest, no to raczej wskazuje na osłabienie tego rynku i moim zdaniem w ogóle dla tych wynajmujących no jest trochę takich zasadzek dla ludzi, którzy chcą żyć z wynajmu. Jest grupa ludzi, którzy kupowali mieszkania nie tak dawno, 2 lata temu, jako lokatę. Oni ich czasami w ogóle nie puścili w wynajem, bo się bali wynajmów. Bali się ustawy o ochronie praw lokatorów i liczyli, że będą zarabiać na samym wzroście wartości nieruchomości, tym będzie chroniło ich inwestycje. Teraz, szczerze mówiąc, tak patrząc na to taka ta inwestycja w mieszkanie na wynajem, takie typowe, to wychodzi mniej więcej porównywalna z lokatą w banku, gdzie mam spokój, bo nie muszę się martwić, czy mi najemca zapłaci, czy nie, czy zniszczy mieszkanie, czy nie. Więc ta atrakcyjność jest taka średnia. Ceny mieszkań, tak jak wynika z Twoich wykresów, nie zwracają inflacji, ich zmiana cen i to też jest prawda. Tak też wynika ze śledzenia cen transakcyjnych. Więc sytuacja jest tych ludzi taka, że niektórzy z nich przynajmniej rzucają te mieszkania na rynek najmu. Druga chyba grupa ludzi, którzy rzucają na rynek najmu mieszkania, to są niektórzy deweloperzy. Ci tacy duzi deweloperzy, którzy niekoniecznie muszą sprzedać i niekoniecznie mają możliwość manewrowania swoją ofertą, mogą pomyśleć sobie, dobrze, ale dzisiaj jest fajny okres na najem, to ja będę miał całkiem przyzwoity zwrot z kapitału. Od razu powiem, że ten, kto kupił mieszkanie na najem za 100 zł u dewelopera, nie może konkurować w tej kategorii z deweloperem, którego koszt wytworzenia wynosił 70 zł na przykład. I taki deweloper on po prostu jak wynajmuje zresztą profesjonalnie, to jego nie interesuje zarobek na jednym mieszkaniu, tylko jego interesuje po prostu, żeby miał wszystkie mieszkania wynajęte. To samo dotyczy funduszy, które wchodzą na nasz rynek i jednak kupują te mieszkania. I tutaj ta konkurencja o najemcę może się zacząć i najsłabszą stroną w tej konkurencji o najemcę będą tacy prywatni, mali wynajmujący. Po prostu ten rynek najmu, którego nigdy nie chcemy stworzyć, mówimy o nim tylko, to on się może po prostu sam stworzyć, bo też dzisiaj przy tych dzisiejszych cenach i patrzcie, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp, być może jeszcze rok cel przynajmniej nie rosną, ale obniżki się oddalają od nas, to ludzie będą jeszcze w jakiś czas liczyli na najem. Dokładnie tak, czy nie? Myślę, że tak. To jeszcze a propos rynku najmu. To, co powiedziałeś, deweloperzy czy instytucje, które mają mieszkania na wynajem, to póki co jest jednak marginalna część oferty rynkowej, więc póki co dużego wpływu na stawki, na podaż nie mają. Warto przypomnieć o tym, że na rynek najmu cały czas trafiają te mieszkania, które Polacy kupowali właśnie rok, 2 lata temu, kiedy był ten boom na zakup mieszkań, no to przecież wielu kupujących nie kupowało tych mieszkań na własne potrzeby, tylko z myślą o wynajmie. Te mieszkania wykończone, wyremontowane, wyposażone
cały czas są wprowadzane na rynek i one właśnie też powodują to powiększanie tej puli ofert czekających na klientów. Także trzeba przyznać, że rynek wynajmu mieszkań jest bardzo dynamiczny i tu cały czas coś się dzieje. Była gorączka, teraz zastanawiam się, czy powiedzieć, że jest stabilizacja, czy że już jest ochłodzenie. I to też jest ważna informacja dla tych, którzy w czasie gorączki wynajęli mieszkanie, ponieważ może się okazać, że w tej chwili na rynku znajdą ofertę podobną albo lepszą, w podobnej czy w lepszej lokalizacji, za niższą cenę. To znaczy o najemcach mówisz, Tak, mówię, nie o wynajmujących, tylko o najemcach, tych, którzy tak, najęli. mówię o najemcach, tak, którzy mogą się zreflektować, że właśnie we wrześniu czy w sierpniu ubiegłego roku wynajęli mieszkanie i mają tę stawkę wysoką, podczas gdy na rynku być może znajdą już ofertę, tak jak mówię, podobnego albo nawet lepszego mieszkania za niższą cenę. Więc te ruchy na tym rynku cały czas się dzieją i mogą się nasilać. Myślę, że ja tutaj bym jeszcze zgodził się z tobą, że oczywiście w tej chwili na rynku wynajmu rynkowego, nazwijmy to, bo nie takiego wynajmu komunalnego czy tak dalej, tylko w ogóle takiego rynku takiego prywatnego, niespołecznego, niespołecznego, takie słowo znajdźmy, to dominują w tej chwili prywatni wynajmujący. Ale tak szczerze mówiąc, ten rynek to nie jest jakiś ogromny, bo tych mieszkań jest około mniej niż 4% całej puli nieruchomości w Polsce. Wynajmowanych jest w ogóle około 14% mieszkań w Polsce, przy czym te 10 z kawałkiem to są mieszkania właśnie zakładowe, komunalne, różnego rodzaju, a te prywatne to jest tylko 4%, więc to jest tam powiedzmy nawet mniej niż 600 tysięcy mieszkań w Polsce. Dużo to i mało. W tej chwili oczywiście faktycznie fundusze istnieją, to jest kilkanaście tysięcy mieszkań, kilkanaście tysięcy mieszkań, ale one mają swoje plany i zamierzają rosnąć. Jeżeli rząd im nie będzie przeszkadzał tymi ustawami zakazującymi kupowania, to chyba raczej tak się skończy, że nie będzie przeszkadzał, bo są liczne zapowiedzi, ale działań nie widać, to jeżeli nie będzie im przeszkadzał, to one będą rosły i dochodzi właśnie ta grupa tych ludzi, którzy byli do tej pory niezainteresowani wynajmem, czyli tych deweloperów, a deweloperzy mają zupełnie różną sytuację, bo są ci mali, którzy mają problemy, w ogóle nawet czasami stoją, niewielka liczba, ale stoi na granicy bankructwa, niektórzy sprzedają z zyskiem, ale powiedziałbym bez przyjemności, niesatysfakcjonującym, a ci duzi deweloperzy mają się mocno i oni mogą uznać, i nawet ja widzę, że już uznają, że troszeczkę tych mieszkań wrzucają powoli na rynek najmu, bo mówią w zasadzie, to ja sobie zrobię taki właśnie stały, pasywny dochód i będę zadowolony. I to jest konkurencja dla tych osób, które wynajmują prywatnie i mamy sytuację Ukraińcy, wojna na Ukrainie i jej finał. I już dopiero co mieliśmy wizytę w Polsce prezydenta Zełenskiego, już były zapowiedzi, zapraszamy przedsiębiorców z Polski do Ukrainy, już tam się mówi o funduszach, już się mówi o odbudowie, już teraz, nie czekając na koniec wojny, mówi się o odbudowie Ukrainy i pytanie, ilu z nich zechce wrócić do siebie, a oni zwolnią potężną pulę mieszkań. No to oznacza właśnie, że ten rynek cały czas jest taki niepewny, tak? Mieliśmy gorączkę i się wydawało, że w zasadzie kupować mieszkania pod wynajem, bo to jest żyła złota na wieki, a no właśnie, nic nie trwa wiecznie i może się okazać, że ten rynek najmu też niebawem będzie przechodził duże zmiany. Czyli powiedzmy niekoniecznie kryzys, ale w każdym razie te stawki najmu mogą być troszeczkę dostosowywane i dostosować się do zarobków, jakie mamy w Polsce. Słuchajcie, a dalsza część audycji będzie dla naszych wspierających. Zapraszam. A jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to
koniecznie subskrybujcie nasz kanał, korzystajcie z naszych szkoleń dla pośredników, dla inwestorów. Piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie audycję, chętnie je zrobimy. I teraz powitajmy wspierających. Marcin, możemy chwilę porozmawiać.